Zaczynamy! Czas wyruszyć w absolutnie niezwykłą kosmiczną podróż. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z najbardziej tajemniczych, a zarazem fascynujących miejsc w naszym kosmicznym sąsiedztwie. Zbadamy 7. planetę od Słońca, czyli Urana. Przez całe stulecia ten błękitny glob krył w sobie mnóstwo sekretów, ale w tym materiale, krok po kroku, rozwikłamy je wszystkie. Gotowi? Część pierwsza. Lodowy olbrzym, czyli absolutny rekordzista zimna. Minus 224 stopnia Celsjusza. Wyobraźcie to sobie. To jest absolutny, bezdyskusyjny rekord. To właśnie ta temperatura czyni Urana najzimniejszą planetą w całym naszym Układzie Słonecznym. I wiecie, co jest w tym wszystkim najbardziej intrygujące? Uran wcale nie leży najdalej od Słońca. Ten tytuł przypada przecież Neptunowi. A jednak to właśnie ten dzisiejszy bohater jest niemal całkowicie pozbawiony jakiegokolwiek wewnętrznego źródła ciepła. Przez to jego atmosfera zamarza do takich właśnie, skrajnych wręcz wartości. No i skoro mówimy o takich temperaturach, pojawia się kluczowe pytanie, z czego właściwie ten cały świat jest zrobiony? Otóż klasyfikujemy go jako tak zwanego lodowego olbrzyma. Żeby to sobie dobrze wyobrazić, odrzućmy na bok myślenie o suchych skałach czy jakichś gazowych chmurach, które znamy z Jowisza. Zamiast tego pomyślcie o ogromnej planecie zbudowanej w ponad 80% z płynnej, bardzo gęstej i lodowatej zupy. To ogromna mieszanina wody, metanu i amoniaku, która otacza całkiem nieduże, skaliste jądro w samym środku. Dosłownie kosmiczna zupa z lodu i chemikaliów. A ten niesamowity wygląd planety to zasługa właśnie jej specyficznego składu. Jasne, atmosfera zawiera mnóstwo wodoru i helu, ale to metan gra tutaj absolutnie pierwsze skrzypce. Działa jak gigantyczny kosmiczny filtr. Wygląda to tak, że ten gaz pochłania czerwone światło słoneczne, a z powrotem odbija tylko światło w odcieniach niebieskiego i zielonego. I właśnie dlatego, kiedy patrzymy przez teleskop, widzimy taki oszałamiająco piękny, błękitno-zielonkawy klejnot zawieszony w czarnej pustce. Część druga. Tocząca się beczka, czyli świat na boku. Znamy już skład, więc teraz spójrzmy, jak ta planeta się porusza, bo powiem wam, że tutaj zaczyna się prawdziwe szaleństwo. To jest największa anomalia Urana. Żeby to sobie dobrze unaocznić, pomyślmy o naszej Ziemi. Ziemia wiruje wokół własnej osi w niemal pionowej pozycji, prawda? Kręci się trochę jak taki bąk do zabawy. Ale Uran ma oś obrotu wychyloną o całe 98 stopni. Ta planeta dosłownie leży na boku, więc zamiast kręcić się jak bąk, ona toczy się po swojej orbicie dookoła Słońca. Dokładnie tak, jak robiłaby to tocząca się beczka. Naukowcy podejrzewają, że miliardy lat temu jakiś masywny obiekt, pewnie wielkości innej planety, musiał uderzyć w Urana i dosłownie przewrócić go na bok. I z tą toczącą się beczką wiąże się inna, absolutnie oszałamiająca liczba – 42 lata. Ponieważ planeta okrąża Słońce w takiej niesamowitej leżącej pozycji, jej bieguny doświadczają czegoś niewyobrażalnego. Zobaczcie, z punktu widzenia jednego bieguna Słońce świeci nieustannie na niebie przez dokładnie 42 ziemskie lata. To lato, które trwa ponad 4 dekady. A kiedy ten czas mija, planeta po prostu odwraca się drugą stroną i ten sam biegun pogrąża się w absolutnej, lodowatej ciemności na kolejne 42 lata srogiej zimy. I ten niesamowity fakt prowadzi nas do kolejnego ważnego wniosku. Tak drastyczne, wręcz dziwaczne ułożenie wobec Słońca rodzi prawdziwy meteorologiczny chaos. Kiedy Słońce w końcu, po dekadach mroku, oświetla daną połowę planety, gwałtownie ogrzewa jej atmosferę. A to wywołuje gigantyczne, potężne burze. Wiatry wiejące w atmosferze potrafią tam osiągać przerażające prędkości dochodzące do 900 km na godzinę. Czysty kosmos. Przechodzimy do części trzeciej. Ukryte cuda, zakurzone pierścienie i szekspirowskie księżyce. Zostawmy na chwilę te szalejące burze i odkryjmy cały złożony mikroświat, który krąży wokół planety. Liczba na teraz to 13. Długo myślano, że tylko Saturn ma takie piękne, widoczne ozdoby, ale tymczasem ten błękitny olbrzym dumnie nosi układ aż 13 ukrytych pierścieni. Są one niezwykle wąskie, bardzo ciemne i zbudowane ze szczątków pyłu oraz drobnego lodu. Odkryto je właściwie całkowicie przez przypadek. Ten ciemny materiał, z którego są zrobione, sprawia, że szalenie trudno je zaobserwować bez super zaawansowanego sprzętu.
A to wcale nie koniec. Wokół planety tańczy aż 28 znanych nam księżyców. Wśród nich zdecydowanie wyróżniają się te największe, czyli lodowe, gęsto pokryte kraterami światy. Nazywają się Tytania, Oberon, Ariel, Umbriel i Miranda. Wszystkie te obiekty to na wpół zamrożone kule pełne lodu i twardych skał. Ale to, co najbardziej wciąga, to tajemnica ukryta w ich nazwach. To jest naprawdę urocza ciekawostka. Jak pewnie wiecie, prawie wszystkie planety i księżyce w Układzie Słonecznym czerpią swoje imiona z greckiej albo rzymskiej mitologii. Ale nie tutaj. Tutaj astronomowie postanowili całkowicie zerwać z tą tradycją. Zamiast antycznych bogów, księżyce w tym systemie noszą imiona duchów, wróżek i postaci z dzieł Williama Shakespeare'a, na przykład ze Snu Nocy Letniej, a także z poezji Aleksandra Pope'a. Spróbujcie sobie teraz wyobrazić krajobrazy tych satelitów. One wyglądają dosłownie, jakby przetrwały jakąś potężną kosmiczną apokalipsę. Miranda, dla przykładu, to jedno z najdziwniejszych ciał w ogóle w całym kosmosie. Jej powierzchnia jest poorana gigantycznymi klifami i zniekształconymi dolinami tak mocno, jakby ktoś roztrzaskał ją na drobne kawałki i posklejał z powrotem zupełnie na oślep. Z kolei Tytania, czyli ten największy z księżyców, chwali się przepastnymi kanionami i całymi systemami wielkich szczelin lodowych. To wszystko dobitnie dowodzi, jak niszczycielskie zdarzenia miały tu miejsce w samych początkach historii tego układu. Część 4. Samotny świat, czyli wielkie wyzwanie eksploracji. Poznawanie obiektu, który jest ukryty w tak absolutnych, odległych mrokach naszego układu planetarnego, to naprawdę potężny test dla ludzkiej inżynierii. Pomyślcie tylko, historia naszych odkryć zaczyna się w 1781 roku. Wtedy to brytyjski astronom William Herschel, przeczesując niebo swoim teleskopem, dokonuje wiekopomnego odkrycia. Chociaż zabawna sprawa, na początku myślał, że to po prostu kometa. Potem musiały minąć całe stulecia, zanim w 1986 roku nastąpił ten wielki krok naprzód, legendarny przelot sondy kosmicznej. A dzisiaj obserwujemy go głównie z oddali, wykorzystując do tego najnowsze cuda naszej techniki. I ten jeden konkretny moment trzeba z całą mocą podkreślić. Rok 1986 i misja sondy Voyager 2 to był absolutnie jedyny raz w całej historii ludzkości, kiedy jakikolwiek statek kosmiczny odwiedził tę błękitną planetę. Nic dziwnego, w końcu Uran znajduje się blisko 2,9 miliarda kilometrów od Ziemi. To jest odległość tak potężna, że na samo dotarcie tam potrzeba kilkunastu lat lotu. Co więcej, sygnał radiowy musi wędrować przez pustą przestrzeń przez prawie 3 godziny, żeby przynieść nam tu na Ziemię chociażby maleńkie strzępki informacji. Ale na całe szczęście, jako ludzkość, jesteśmy niezwykle bystrzy w wymyślaniu coraz to nowych rozwiązań. I chociaż wciąż nie wysłaliśmy tam żadnej nowej sondy, to dzięki tak niesamowitym instrumentom jak kosmiczny teleskop Jamesa Webba możemy bez problemu podglądać ten odległy glob. Ten teleskop potrafi dziś z gigantycznej odległości robić niewyobrażalnie precyzyjne zdjęcia. Ujawnia nam super jasne polarne czapy lodowe, strukturę wielkich sezonowych burz, a nawet te najsłabiej widoczne, głęboko ukryte wewnętrzne pierścienie. I tak oto dotarliśmy na skraj naszej obecnej wiedzy, zapatrzeni w majestat lodowego olbrzyma, które leniwie kręci się na boku. Zostawię Was na sam koniec z takim oto przemyśleniem. Skoro tylko ta jedna konkretna planeta jest aż tak zadziwiająca, z jej temperaturą minus 224 stopni Celsjusza, niezwykłymi 42-letnimi porami roku i swoimi szekspirowskimi księżycami, to pomyślcie tylko, jakie jeszcze oszałamiające kosmiczne cuda mogą się ukrywać w tym lodowatym, głębokim mroku zewnętrznego Układu Słonecznego, czekając zaledwie na to, aż w końcu je odkryjemy. Wyobraźnia naprawdę pracuje, prawda?